W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak prawidłowo i bezpiecznie wykonać na sobie paznokcie hybrydowe w domu. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku witamy Maję Markowicz. Cześć, mam na imię Maja i jestem instruktorem Indigo z Krakowa. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać bezpiecznie na sobie manikier hybrydowy w domowych warunkach. Kiedy Wasza stylistka paznokci nie ma dla Was czasu, a Wy nie możecie patrzeć już na swoje paznokcie, pamiętajcie, aby wykonać to bezpiecznie. Zapraszam Was również na mojego Instagrama Maja Markowicz. Produkty i narzędzia, jakich użyjemy w dzisiejszym odcinku to kolor hybrydowy Vampirella, baza Protein Base, Top Tip Top. Przydadzą się również drewniany patyczek do skórek, cuticle remover, metalowe kopytko, pilnik o gradacji 100×180, acid free primer, fioletowy cleaner, Master Nailer 006, to pędzelek i protein serum. Dobra stylistka, która zna nasze paznokcie i pracuje szybko, to jest niezastąpiony element dbania o nasz wizerunek. I absolutnie dzisiejszy odcinek nie ma za zadanie przekonać Was, że nie warto chodzić na paznokcie, można się tym zająć samemu w domu. Absolutnie nie. Ale czasami może się wydarzyć taka sytuacja, w której akurat nie możemy iść na paznokcie. I nawet nie jesteśmy w stanie się umówić do żadnego innego salonu i chcemy coś z tym fantem zrobić. Zatem pokażemy Wam, jak poradzić sobie w domu, jak wykonać bezpieczny manikur bez użycia frezarki. Pierwszy krok to jak zawsze umycie dłoni i dezynfekcja, nawet jeśli manikur robimy na sobie. Jeśli na naszych paznokciach znajduje się materiał po poprzedniej stylizacji, musimy go w bezpieczny sposób usunąć. Pilnikiem o gradacji 100×180, gradacją 180 delikatnie usuwamy starą stylizację hybrydową. Jeśli baza dobrze się trzyma i nie widać zapowietrzeń, nie musimy jej ściągać całkowicie, aby nie przepiłować naturalnej płytki. Kolejny krok to nadanie kształtu wolnemu brzegu paznokci. Ranty delikatnie zaokrąglamy, a powstały pył odpylamy miękkim pędzlem Cupcake Brush. Wiadomo, że nie posiadamy wszystkich akcesoriów i produktów, które ma nasza stylistka na co dzień. Czasem trzeba sobie radzić niczym MacGyver. Więc nie mając Cupcake Brusha sięgamy po pędzel do make-upu, taki duży i puchaty. Tylko oczywista sprawa, trzeba go zdezynfekować zanim go użyjemy i po użyciu również zdezynfekować i umyć, dokładnie wyczyścić, zanim go z powrotem użyjemy na twarz. Matowimy płytkę pilnikiem o gradacji 180. Pamiętamy o tym, aby nie matowić dwa razy w tym samym miejscu. Ruch pilnika powinien iść w jednym kierunku, dzięki temu hybryda będzie lepiej się trzymała. Aby usunąć skórki w bezpieczny sposób bez użycia frezarki, będziemy się posiłkować drewnianym patyczkiem, ale żeby miało to sens, najpierw te skórki trzeba zmiękczyć. Cuticle Remover to jest świetny produkt do tego zadania. Jeżeli raz na jakiś czas zdarza Wam się opuścić wizytę u stylistki, to może warto mieć w swoich zakamarkach właśnie takie patyczki, taki cuticle remover, bazę mineralną, takie absolutnie podstawowe produkty, które jeżeli będą dobrze przechowywane, czyli nie na słońcu, nie w pozycji leżącej, dokładnie zamknięte, to będą służyć bardzo długo, a w razie kryzysowej sytuacji pomogą. Nakładamy po kropli cuticle remover na płytkę paznokcia tuż przy skórkach. Drewnianym patyczkiem rozprowadzamy produkt na nabłonki, które znajdują się na naturalnej płytce. Czekamy kilka minut, aż naskórek stanie się miękki i łatwiejszy do usunięcia. Za pomocą metalowego kopytka lub drewnianego patyczka odpychamy delikatnie nabłonki do wałów okołopaznokciowych. Drugą stroną kopytka lub drewnianego patyczka ściągamy odsunięty nabłonek. Na tym etapie dokładnie myjemy ręce, żeby usunąć resztki naskórka i removera. Nasączamy wacik fioletowym cleanerem, następnie składamy go na pół i odtłuszczamy płytkę paznokcia. Oczyszczamy również dokładnie powierzchnię przy wałach okołopaznokciowych. Na całą powierzchnię płytki nakładamy acid free primer, tak jakbyśmy nakładali zwykły lakier do paznokci i czekamy około 30 sekund. Czy wiecie, że fioletowy cleaner posiadamy również w mniejszych i najmniejszych pojemnościach 15 i 5 ml. W salonie wystarczyłyby na chwilę, ale w domu wystarczą na bardzo długo. 18 zł, 11 zł i w razie takiej kryzysowej domowej sytuacji służą jak złoto. Przy pomocy pędzla do żelu numer 4 pobieramy niewielką ilość bazy proteinowej z pędzelka i wcieramy w płytkę. Warstwa powinna być bardzo cienka. Bazę utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Kolejna warstwa to będzie budująca warstwa, dzięki której troszkę skorygujemy kształt
naszego paznokcia, wzmocnimy go też, jego konstrukcję i nadamy linię światła. Staramy się to wszystko zrobić, żeby efekt końcowy, czyli lakier położony na paznokciach, wyglądał jak najlepiej. Równomiernie pokrywamy cienką warstwą bazy całą powierzchnię płytki. Podtrzymujemy palcami opuszki, aby dokładnie dojechać bazą do wałów okołopaznokciowych. Następnie nakładamy na środek paznokcia większą kroplę produktu, przeciągając ją ku wolnemu brzegowi. Cienkim pędzlem Master Nail Art 006 pomagamy sobie w ułożeniu idealnej linii światła i utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Pokrywamy paznokcie kolorem hybrydowym Vampirella. Pierwszą warstwę koloru malujemy cienko, staramy się równomiernie pokryć cały paznokieć. Nie dociskamy zbyt mocno pędzla do powierzchni płytki, aby nie stworzyć prześwitów. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pierwszą warstwę koloru możemy zaaplikować na wszystkie paznokcie naraz, ponieważ nie dojeżdżamy do skórek przy pierwszej warstwie koloru, więc nie ma obawy, że nam lakier spłynie. Ale jeżeli trzęsą nam się ręce i nie do końca czujemy się w tej stylizacji paznokci, to nałóżmy sobie naprzemiennie jeden kolor, przymroźmy w lampie przez 5 sekund, drugi przymroźmy i tak do skutku, a jak będzie lakier na wszystkich 5 paznokciach, to wtedy do lampki na pół minuty i gotowe. Przed malowaniem drugiej warstwy przy pomocy drewnianego patyczka odpychamy delikatnie wał okołopaznokciowy. Pozwoli nam to na doprowadzenie koloru bliżej w okolicy skórek. Przykładamy pędzelek blisko wału. Ruchem pulsacyjnym kierujemy lakier jak najbliżej skórek, następnie rozprowadzamy go po całej powierzchni płytki i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na całą powierzchnię paznokcia aplikujemy tip-top. Malujemy równomiernie, nie dociskając zbyt mocno pędzla do powierzchni. Czynność powtarzamy na pozostałych paznokciach i utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Aby wypielęgnować i odżywić skórki, nakładamy protein serum i wcieramy w wały okołopaznokciowe. Gotowe! Tak prezentuje się bezpiecznie wykonany manikur hybrydowy w domu. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy tipy były pomocne i czy zdarza Wam się raz na jakiś czas zająć własnymi paznokciami. Ja unikam tego jak ognia, ale jeżeli nadejdzie taki moment, to zdecydowanie postawię właśnie na bazę mineralną, na patyczek, na te wszystkie produkty, które dzisiaj pokazaliśmy. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Do zobaczenia! Cześć!